Witajcie moi drodzy, zaczynamy serię dotyczącą szerzenia trochę wiedzy, rozwiewania pewnych wątpliwości na temat ADHD, a tak naprawdę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi. Przygotowałam dla Was kilka filmików, nieco krótszych niż zwykle, które właśnie będą zgłębiać trochę tajemnice, trochę zawiłości właśnie tego zagadnienia. Oto pierwsza część z serii kilku, może kilkunastu odcinków. ADHD jako zaburzenie neurobehawioralne, neurorozwojowe. Spróbujmy sobie to wytłumaczyć, o co w tym zagadnieniu chodzi, czym powinniśmy się tutaj zajmować. Zacznijmy od początku tak naprawdę. Mianowicie, moi drodzy, ADHD jest jednym z najczęściej dzisiaj diagnozowanych, rozpoznawanych zaburzeń neurorozwojowych. Do niedawna oczywiście było to skojarzenie z takimi dziecięcymi dolegliwościami, tym, że właśnie to ADHD było najczęściej właśnie diagnozowane u dzieci. Natomiast dzisiaj wiemy, że nie do końca tak jest. To dobrze, dlatego że wreszcie i młodzież, ale przede wszystkim osoby dorosłe, które w swoim życiu dziecięcym nie miały szansy na taką diagnozę, dziś tę diagnozę mogą oczywiście uzyskać, ponieważ informacje, wytyczne diagnostyczne pozwalają nam u osób dorosłych także stawiać diagnozę ADHD. ADHD jako zaburzenie neurorozwojowe, to co Wam powiedziałam, nawiązuje ni mniej, ni więcej do tego, że coś dzieje się na poziomie układu nerwowego, na poziomie mózgu, co jednocześnie wpływa na funkcjonowanie danego człowieka. I rzeczywiście tak jest. Skoro ADHD jest zakwalifikowane do takiego bardzo dużego obszaru diagnostycznego wskazanego w ICD-11 jako do tej kategorii zaburzeń psychicznych, neurorozwojowych i behawioralnych, to wiemy już, gdzie mniej więcej szukać również przyczyn. Moi drodzy, ADHD było zwykle diagnozowane tak naprawdę w tej pierwszej kolejności u dzieci i to szczególnie w tym okresie, kiedy nasze dziecko rozpoczynało naukę szkolną, tak? Czyli na przełomie tak naprawdę 6-9 roku życia. Różnie to wyglądało, ale głównie w tym właśnie czasie dzieci najczęściej tę diagnozę otrzymywały. Dlaczego? Dlatego, że wejście tak naprawdę w okres życia szkolnego, czas, kiedy pojawia się zdecydowanie więcej wymagań, kiedy dziecko podlega większym rygorom, kiedy dziecku narzuca się pewne zasady, które tak naprawdę tworzone są przez nauczycieli, a nie przez same dzieci, ale także zdecydowanie dłuższe siedzenie w ławce, a więc bez ruchu, sprawiło i sprawia, że zwyczajnie objawy związane z nadpobudliwością psychoruchową czy dysregulacją uwagi zwyczajnie ujawniają się po prostu wyraźniej i są po prostu dostrzegalne. Wcześniej w okresie życia przedszkolnego, czasu przedszkolnego, dziecko ze względu na mniej ustrukturyzowane aktywności samo mogło sobie radzić w tym, żeby właśnie móc się lepiej regulować. ADHD wpływa, moi drodzy, na zdolności głównie wykonawcze człowieka, ale także na taki aspekt skupiania uwagi, na kontrolowanie impulsów, ale także dostosowanie czy dobieranie aktywności w ciągu dnia. I oczywiście dzisiaj nie powiemy sobie o objawach, bo to jest tylko wstęp do tematu, natomiast zapewniam Was, że szczegółowo będziemy sobie stopniowo opowiadać, jakie te objawy mogą przy ADHD występować. I teraz pamiętajmy o tym, że mimo tak naprawdę wieloletniego, szerokiego, takiego rozpoznawania całego tego zaburzenia, prowadzenia licznych badań klinicznych, poszerzania diagnostyki, ale także wprowadzania różnych strategii terapeutycznych, metod leczenia ADHD jest nadal bardzo dużym wyzwaniem i dla klinicystów, dla diagnostów, ale także jest dużym wyzwaniem i trudnością dla samych osób, które po prostu to zaburzenie mają. Jakie mamy zatem statystyki? Tutaj pozwoliłam sobie wrzucić Wam link dla zainteresowanych, jeśli ktoś by chciał zgłębić temat. Natomiast ja powiem Wam kilka takich najważniejszych rzeczy, które z tego raportu między innymi wynikają. Każdego roku wzrasta liczba diagnoz właśnie pod kątem ADHD.
I z tych badań, które zostały opublikowane w listopadzie 2024 roku przez CDC, wynika, że dzisiaj to zaburzenie dotyka około 16% dzieci w wieku między 2 a 17 rokiem życia. W Polsce na rok 2023 szacunek był 8%, czyli też już spory odsetek dzieci taką diagnozę posiada. Natomiast pamiętajcie, drodzy Państwo, że te statystyki, które dzisiaj ja Wam prezentuję, one dotyczą tylko i wyłącznie oficjalnych diagnoz, czyli takich dokumentów, które realnie zostały stworzone, bo dziecko realnie trafiło w ścieżkę diagnostyczną i taką diagnozę po prostu uzyskało. Uważa się jednocześnie, nie ma na to jakichś stuprocentowych potwierdzeń czy badań, ale zakłada się, że około 15% całej populacji chłopców w wieku 2-17 i dziewcząt w tym samym wieku biologicznym, a u nich 8%, to dzieci właśnie z zaburzeniami związanymi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Co ciekawe, z tych statystyk wynika także, że 6 na 10 dzieci, u których stwierdza się zespół nadpobudliwości, przebieg jest umiarkowany albo ciężki, czyli widzimy, że tych dzieci z takimi większymi trudnościami i wyzwaniami jest sporo. Kolejna kwestia to to, że u chłopców prawdopodobieństwo rozpoznania zespołu nadpobudliwości jest dwukrotnie większe niż u dziewcząt, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest stosunek 4:1. Natomiast znowu wynika to niestety z faktu niedodiagnozowania dziewcząt. Dlaczego? Dlatego, że ciągle opieraliśmy się na takim bardzo mocno behawioralnym podejściu diagnostycznym. W związku z tym wiele dziewcząt po prostu nie spełniało kryteriów. Dzisiaj wiemy, że różnego typu podtypy, mamy 3, które mogą występować właśnie w tym zaburzeniu, mogą również być typowe albo statystycznie częściej występujące u dziewcząt. Ale to dzięki nowemu podejściu diagnostycznemu, nowym wskazówkom co do diagnozy sprawi, że po prostu zdecydowanie lepiej będziemy w stanie diagnozować szczególnie dziewczynki, które tych diagnoz na dzień dzisiejszy posiadają niewiele. Drodzy Państwo, 30% dzieci w wieku 2-17 lat, u których stwierdzono zespół nadpobudliwości psychoruchowej, nie otrzymuje absolutnie żadnego wsparcia ani terapii, nie jest także w leczeniu farmakologicznym z różnych powodów, nie otrzymuje wsparcia. Co znaczy, że z jednej strony są to osoby, które dobrze sobie radzą w życiu codziennym i takiego wsparcia znacząco nie potrzebują, ale są też takie osoby, takie dzieci, które wsparcia potrzebują, a go nie dostają ze strony takiej instytucjonalnej. Wyobraźcie sobie, że około 80% dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ma co najmniej jedno współistniejące zaburzenie. To znaczy, że ta czysta postać zespołu nadpobudliwości psychoruchowej to tylko 20%. Natomiast 80% to są osoby, które oprócz trudności wynikających z zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ma także coś dodatkowego. O tych współistnieniach powiemy sobie przy okazji innego odcinka. ADHD w nowym ujęciu ICD-11, bo jak zapewne wiecie, od 1 stycznia 2022 roku mamy nową klasyfikację stworzoną przez Światową Organizację Zdrowia, która właśnie jest określana mianem ICD-11 i jest to klasyfikacja, która została uznana za najbardziej szczegółową, za najbardziej wrażliwą niejako klasyfikację pod kątem właśnie różnorodności stwierdzania, protokołowania, diagnozowania różnego typu chorób i zaburzeń. I właśnie w tej nowej klasyfikacji mamy to ADHD zakwalifikowane, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, do kategorii zaburzeń psychicznych, behawioralnych i neurorozwojowych. Jednocześnie nowa klasyfikacja wskazuje, zaleca i zachęca bardzo mocno do tego, aby unikać określenia ADHD, tylko stosować pełne nazewnictwo jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi. Dlaczego? Dlatego, że ta propozycja odejścia od tego skrótu ADHD ma sprawić, że osoby, które właśnie mają zaburzenie neurorozwojowe, nie będą etykietowane, tak? Czyli przez pryzmat tych 4 literek nie będziemy traktować tych ludzi, że mają taki czy inny problem. Ten nowy system diagnostyczny, który właśnie
na nowo niejako opisał nam to ADHD, drodzy Państwo, opiera się tak naprawdę o pewne podtypy, tak? Czyli nazewnictwo jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej uwzględnia w dalszej części największe wyzwania, główne trudności, z jakimi boryka się dany człowiek, czyli takie dominujące cechy, dominujące obrazy w obrazie klinicznym i dlatego początek danej diagnozy to zespół nadpobudliwości psychoruchowej i dalej z dominacją na przykład podtypu dysregulacji uwagi, prawda? Tak mniej więcej może to brzmieć. Te nowe opisy, nowe nazewnictwo samych diagnoz będzie i jest generalnie bardziej funkcjonalne, mniej stygmatyzujące i mniej ograniczające. Tutaj, wczytując się niejako w diagnozę, od razu wiemy, z czym pacjent ma największe problemy, z czym najbardziej się boryka, a jednocześnie na jaki aspekt terapii powinniśmy się najbardziej nastawić. W tym ICD-11 oczywiście zmniejsza się również ryzyko wykluczenia, takiej izolacji społecznej, czy wzmacniania stereotypów, które niestety nadal są bardzo powszechne, bo jak ktoś słyszy taki komunikat, to dziecko ma ADHD, to z góry zakłada, że generalnie fruwa pod sufitem, biega się nie zatrzymuje, bywa agresywne i jeszcze cała masa innych rzeczy, które w 99% są po prostu stereotypami. I nie zawsze oczywiście łatwo jest dostrzec, zidentyfikować, ostatecznie zdiagnozować objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. I znowu, im młodsze dziecko, tym mniejsze szanse na diagnozę, co nie oznacza, że mniejsze dzieci w wieku przedszkolnym tej diagnozy dostać nie mogą, bo mogą, jeżeli rzeczywiście te objawy będą bardzo takie dokuczliwe i dziecko będzie miało duże problemy. Dlaczego też tak się, moi drodzy, dzieje, że czasami za późno albo bardzo późno jest stawiana diagnoza? No między innymi dlatego, że czasami po prostu każdy z nas, każde dziecko zachowuje się w sposób, który może przypominać objawy właśnie zespołu nadpobudliwości. Natomiast jeżeli jest to realne, rzeczywiste zaburzenie neurorozwojowe, to te zachowania są absolutnie nasilone, są nieadekwatne do wieku rozwojowego. I co najważniejsze, one utrudniają codzienne funkcjonowanie, codzienne wypełnianie obowiązków i dodatkowo bardzo istotnym czynnikiem jest to, że te trudności występują w różnych środowiskach. To znaczy, że dziecko ma kłopot zarówno w domu, jak i na przykład w grupie rówieśniczej. Może mieć kłopoty w domu i w placówce edukacyjnej. To nie jest tak, że pewne zachowania występują tylko i wyłącznie w domu, a wszędzie indziej dziecko tych problemów po prostu nie ma. Wtedy nie możemy zdiagnozować zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. W nowej klasyfikacji tej ICD-11 mamy również nowy symbol dla tego zespołu, mianowicie 6A05 i wyróżniamy 5 różnych podtypów. I teraz zgodnie właśnie z tymi podtypami, gdzie dominuje dany obraz kliniczny, wyróżniamy, moi drodzy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z przewagą nieuwagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, gdzie głównym problemem jest nadruchliwość i impulsywność. Następnie mamy zespół nadpobudliwości psychoruchowej, który ma obraz złożony, mieszany, czyli ma trochę objawów z pierwszego i z drugiego podtypu, a dwa pozostałe to tak naprawdę podtyp, który jest określany mianem jako inny obraz, bądź postać nieokreślona. Natomiast najczęściej rzeczywiście będzie wystawiana ta diagnoza trzecia, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej o złożonym czy mieszanym obrazie, dlatego że najczęściej właśnie pacjent prezentuje i trudności z tego pierwszego i z drugiego obszaru, ale o tym też kiedyś przy okazji sobie opowiemy. Moi drodzy, zgodnie z taką neurobiologią, obrazowaniem mózgu, licznymi badaniami klinicznymi w różnym kontekście przez różnych specjalistów, mamy jasno i wyraźnie potwierdzone i udowodnione, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej na pewno nie jest zaburzeniem zachowania pod tytułem zaburzeniem jako agresją, nie jest także chorobą psychiczną, ani specyficzną niepełnosprawnością w uczeniu się, co bardzo często zamiennie stosowaliśmy jako synonimy, a to jest nieprawidłowe i do tego bardzo krzywdzące w stosunku do osób z taką diagnozą. Podkreślam raz jeszcze, zgodnie z nowymi wytycznymi, najnowszą wiedzą
wiedzą. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi jest zaburzeniem neurorozwojowym. Czasami nazywamy neurobehawioralnym zaburzeniem, u podłoża którego leżą różnice w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli układzie nerwowym. Szczególnie oczywiście dotyczy to obszarów odpowiedzialnych za kontrolę uwagi, dlatego że te obszary są nieco mniejsze i impulsywność, tak? Właśnie ze względu na specyfikę swojej budowy. I teraz, moi drodzy, te rozwojowe upośledzenia funkcji wykonawczych mózgu sprawiają, że tak naprawdę dane dziecko, dany człowiek rozwija się w sposób nieharmonijny, bo właśnie te struktury odpowiedzialne za funkcje wykonawcze mózgu rozwijają się w sposób nierównomierny. To znaczy, że osoby, u których będzie taka diagnoza, nie mają opóźnień rozwoju. To jest kwestia tego, że poszczególne struktury mózgu rozwijają się w innym tempie, a ostatecznie może być tak, że dany obszar w mózgu będzie zaopatrzony w większą ilość neuronów, a drugi obszar mózgu będzie miał tych neuronów mniej. Czyli nie jest to opóźnienie, które będziemy sobie tłumaczyć, że pod wpływem terapii, leczenia, oddziaływania, zmiany takiej opcji środowiskowej wyleczymy nasze dziecko, naszego nastolatka, dlatego że nie jesteśmy i jakby bierzemy pod uwagę, że dziecko dogoni niejako rówieśnika w zakresie tych funkcji wykonawczych i wszelkich aspektach związanych z kamieniami milowymi. Nie ma takiej możliwości. Skoro jest to zaburzenie neurorozwojowe związane z układem nerwowym, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie wyleczyć takiego człowieka. Natomiast możemy znacząco dobrze poprawić jego funkcjonowanie. W niektórych przypadkach, właściwie w większości powinna być to terapia, u niektórych osób stosowana jest farmakologia, która będzie wpływała bezpośrednio na pewne objawy, łagodząc je, ale jednocześnie nie lecząc w całości tego zaburzenia, bo nie potrafimy jeszcze na nowo poukładać, zbudować, naprawić, wyleczyć samego mózgu czy układu nerwowego. I drodzy Państwo, nie ma też wśród osób z taką diagnozą powszechnej agresji. Czasami są też środowiska, w których dość często błędnie zespół nadpobudliwości utożsamiamy właśnie z agresją. Ta agresja może być rodzajem powikłań tego zaburzenia, ze względu na to, że albo zbyt późno było rozpoznane, albo bardzo długo nikt nie zwracał uwagi na zachowanie dziecka i nie wprowadzał odpowiednich strategii, nowych zasad, granic. Dziecko nie było w terapii i konsekwencją wtórną do zespołu nadpobudliwości staną się właśnie zachowania agresywne, a czasami nawet i zaburzenie zachowania jako bardzo już poważne zaburzenie psychiczne. Moi drodzy, również musimy pamiętać, że objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, one nie zależą od woli dziecka. To nie jest tak, że dziecko sobie planuje, że będzie niegrzeczne, złe, albo po prostu ma taki charakter, czy rodzice źle go wychowują, prawda? Absolutnie to nie jest to podłoże. O samych przyczynach powiemy sobie innym razem, natomiast pamiętajcie, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej nie jest synonimem niegrzecznego dziecka. Tak naprawdę to nieposłuszeństwo, które my obserwujemy u naszych dzieci, nie jest wyuczonym zachowaniem. Te trudności w obszarze behawioralnym, ale głównie też emocjonalnym, jest związane z tym, że na poziomie układu nerwowego dzieje się coś specyficznego. I musimy pamiętać o tym, że to nie jest ani agresja, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej to nie jest synonim agresji, to nie jest choroba psychiczna, to nie jest też obligatoryjnie to, że dziecko będzie źle się uczyło, będzie słabo się uczyło, dlatego że sam zespół nadpobudliwości nie wiąże się też bezpośrednio z poziomem intelektualnym. Może znacząco wpływać na jakość przyswajania wiedzy ze względu na inne czynniki, ale to nie jest tak, że osoba z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej równa się osoba niepełnosprawna intelektualnie na przykład. Dlatego nie wolno nam takich błędów po prostu popełniać. To tyle, jeśli chodzi o sam wstęp i początek do tego naszego nowego rozważania, nowego obszaru tematycznego. Zapraszam Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Pozdrawiam!